To będzie moim zdaniem bardzo zaskakujące zestawienie zapachów. Sama jestem zdziwiona, że coś, co jest dosyć kontrowersyjne i o czym bym nigdy nie pomyślała i pewnie wcześniej absolutnie ten zapach nie mógłby być w mojej kolekcji. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni i zapraszam Was dziś na moje obsesje perfumowe ostatnich czasów. Coś, co po prostu używa mi się niezwykle łatwo, co wpisuje się w to, czego potrzebuję, co lubię, w czym się bardzo dobrze czuję. Dlatego tym bardziej serdecznie Was na nie zapraszam. Zacznę może od zapachu, który, nie wiem, może najmniej się spodziewacie. Zresztą ciężko zgadnąć, czy się w ogóle czegokolwiek spodziewacie. Ale na pewno będzie to zestawienie zaskoczeń, a o pierwszym zapachu, jakim Wam powiem, to jest Zara Deep Garden. Ja po prostu bardzo lubię ten profil zapachowy Good Girl i on mi bardzo leży. W związku z tym to jest taki właśnie trochę vibe Good Girl. Nie powiem, bo to absolutnie nie jest ani żaden klon, ani może jest delikatnie zainspirowane, ale ogólnie to jest po prostu taki podobny profil zapachowy do Good Girl. Bardzo też podobnie mi się go nosi. On ma świetne parametry i mocno projektuje ten zapach. I ja go nakładałam na noc, się utrzymywał naprawdę na tych ciuchach kilka dni, więc jest to świetny zapach, który stał się po prostu taką moją, słuchajcie, oazą spokoju. Nie wiem dlaczego, ale tak się stało, że on mnie tak fajnie otulał, zaopiekował się mną w gorszych chwilach albo w jakichś takich kryzysowych chwilach, bo jest on trochę słodki, ale nie przesłodzony. Jest zdecydowanie w nim coś też sensualnego, ale też coś ożywczego, coś kwiatowego, coś takiego wesołego. Moim zdaniem w ogóle to ja bym powiedziała, że to jest takie połączenie trochę profilu Miss Dior z właśnie Good Girl. To jest takie trochę pół na pół. Bardzo przyjemny dla mnie w obecnym czasie zapach. Druga oczywistość dla mnie to może nieoczywista dla Was, bo ja generalnie o takich zapaszkach to tutaj na kanale nie mówię. A jednak nie są to perfumy, które zwalają z nóg, ale po prostu ja chyba czasami w swoim życiu potrzebuję najzwyklejszego rozweselacza, a że lubię bardzo gruszkę, no to Halloween Bliss stał się takim moim zapachem, słuchajcie, easy going, który zakładam, który dodaje mi energii, który jest słodki od gruszki, a nie od nie wiadomo czego, który jest też w swojej prostocie bardzo moim zdaniem wyważony we wszystkim. Nie jest przykombinowany, nie pachnie stricte mainstreamowo. Ja się czuję w nim po prostu świetnie i jak były te wysokie temperatury, to powiem szczerze, że ja bym mogła tylko jego używać. Nie używam tylko dlatego, że mam tyle zapachów, ale naprawdę to jest zapach, po który najłatwiej w obecnym czasie jest mi sięgnąć i to jest zapach, który mój wzrok zawsze ląduje na nim, kiedy otwieram tę swoją szafę, ten swój regał z perfumami, więc coś w tym musi być, słuchajcie. Ten zapach to jest zapach, o którym ja ogólnie mało Wam mówię. Mam takie przynajmniej poczucie, że mało Wam mówię, a jest to zapach, który bardzo silnie się we mnie obecnie wpisuje. Ja jakiś czas temu Wam mówiłam, że generalnie wszelkiego rodzaju zapachy herbaciane to jest coś, co sprawia mi przyjemność. Ja zużyłam swoje Musk Milano właśnie herbaciane, Russian Tea i wiele poleceń od Was dostałam takich herbacianych zapachów. Natomiast właśnie Santal Chai od Prady Infusion, tej linii Infusion, to jest coś, co łączy dwa światy, które ja ubóstwiam i ta miłość absolutnie się nie kończy, a mianowicie drzewo sandałowe z właśnie takim vibe'em herbacianym, bo te chai to jest też taki vibe herbaciany. Natomiast
to, jak elegancki jest to zapach, jak elegancko się układa, to jest w ogóle też zapach, który bardzo silnie przypomina mi coś z mojej przeszłości. I wielokrotnie siedziałam nad tym, się zastanawiałam, ale jest to tak duże, sentymentalnie pozytywne uczucie, które wąchając nawet korek już od razu kreuje się obraz w moich wspomnieniach, w moich oczach, w mojej głowie, że absolutnie oczarowana czuję się w ostatnim okresie tym zapachem i mimo, że wydaje się, że ja o pewnych zapachach trochę zapominam albo nie wiem, zbaczam na inny tor, to właśnie to jest zapach, który mnie sprowadza na te dobre tory, na te, które ja naprawdę bardzo, bardzo lubię. Moją obsesją stał się też zapach z Eitem Bob z tej linii Anike 2. W ogóle już naprawdę go niewiele mam. Stał się obsesją, ponieważ to z kolei jest połączenie wspaniałych, rześkich cytrusów, ujarzmionych suchą kocanką, ale też wzbogacony o delikatne nuty orzechowo-figowe, z tym, że ta figa to nie jest taka wręcz gurmandowa i słodka, tylko znowu bardziej ułagodzona. On ma troszkę vibe właśnie bardziej liścia figowego, coś bardziej jak Womanity, ale jest tu o wiele więcej, ponieważ jest też to na bazie drzewnej. Womanity też jest na bazie drzewnej i też jest nazywany niejednokroć tak naprawdę bardziej drzewnym zapachem niż figowym. Tu też właśnie to podobieństwo do Womanity zbudowania tego zapachu jest wyraźne, ale przez te cytrusy, które są tu niezwykle pięknie podane i ważne są w tej kompozycji, i tę kocankę suchą, taką wręcz pylistą, która się tu znajduje, moim zdaniem ten zapach jest po prostu nieziemski, jest wyjątkowo niszowo zrobiony, jeżeli chodzi o dobór tych składników do siebie i proporcje ich wymieszania, a z drugiej strony jest coś tak komfortowego i też tak dla mnie easy going i też takiego, co po prostu najłatwiej jest mi sięgnąć. W ogóle to jest dla mnie taki zlepek też troszkę z tej linii różnych, jakbym chciała pomieszać czwórkę na przykład z jedynką, to coś mogłoby podobnego wyjść. Mam czasami takie, chociaż jeszcze tego nie robiłam, więc tylko Wam mówię hipotetycznie, ale jest to taki zlepek bardzo ciekawych nut. Dla mnie obsesję mam obecnie na punkcie tego zapachu i to bez dwóch zdań. Mam też w obecnym czasie taką obsesję i chęć i taką czerpię z tego tak ogromną przyjemność z noszenia tego zapachu, że aż sama jestem zdziwiona, że coś, co jest dosyć kontrowersyjne i o czym bym nigdy nie pomyślała i pewnie wcześniej absolutnie ten zapach nie mógłby być w mojej kolekcji, obecnie najłatwiej jest mi po niego sięgnąć i zdecydowanie chodzi o Versace Crystal Emerald. Zdecydowanie. To jest po prostu woń, która mnie zaskoczyła tym, jak tu są podane owoce, bo one są podane naprawdę w taki sorbetowy sposób, o tak bym ujęła to. I jest to zapach piżmowy, piżmo podane na sposób bardziej mydełkowy, czystościowy. Dla mnie to gra po prostu idealnie, przynajmniej na mnie. Ja uwielbiam w nim trwałość, ogromną projekcję uważam, że też ma ten zapach. Jest to obecnie profil, po który jest mi najłatwiej po prostu sięgnąć. Ten zapach, jeżeli mnie dobrze oglądacie, to mogłyście się zorientować, że prawdopodobieństwo, że ten zapach tu się znajdzie, jest dosyć duże. Ponieważ Marbre Blanc od Nustus, z tego co wiem, tak to się czyta, bo tak słyszałam, właściciel marki czyta tę markę swoją,
Jeżeli chodzi o Marc Blanc, to jest to oczywiście piżmo i piżma tu nie zabraknie. Piżma w tym zestawieniu jest dużo, bo ja się zrobiłam bardzo piżmowa. Po prostu, tak Wam ostatnio w filmie powiedziałam, że stałam się dosyć eteryczną kobietą i uważam, że piżmo jest właśnie dla takich eterycznych kobiet. To jest piżmo inne oczywiście, to jest piżmo z moim zdaniem irysem. Potrzebowałam czasu, żeby ogarnąć, z czym te piżmo jest i moim zdaniem to jest irysowo-piżmowy albo piżmowo-irysowy zapach. Z tym, że ten irys tu jest to raczej korzeń irysa, nie kwiat. Intensywny zapach, ale z drugiej strony bardzo komfortowy. Jest to taki zapach nieczystościowy, ale bardzo w typie takich zapachów wypielęgnowanego ciała, w typie zapachów jakiegoś balsamu przepięknego, aksamitnego do ciała. Tego typu to jest woń. I ja już zużyłam My Pearls od The Marchand of Venice. Za ten zapach kochałam również za to właśnie, że dawał taki efekt wypielęgnowanego ciała, co osobiście w obecnym momencie uwielbiam. Mimo że piżma nie zabraknie, to jakby teraz chwila przerwy. Postanowiłam tak Wam troszkę te piżmo rozdzielać, żeby nie było, że tylko piżmo piżmem pogania. Obsesyjnie, jak tylko jest ciepło, myślę o zapachu Flower Power Ibiza od Ramon Monegal. To jest po prostu w butelce wakacje i jak mam ochotę się tak poczuć, bo słoneczko jest nisko i bardzo opala skórę i tak swoimi promieniami otula naszą skórę, to aż się chce takiego vibe'u tropikalnego z takim powiewem rześkiej wody, z niesamowitym i takim wyważonym, bo niezbyt słodkim vibe'em. To jest wszystko w punkt. To jest wszystko w punkt i mało tego, to nie jest zwykły zapach. To nie pachnie jak każdy zapach tropikalny. To nie pachnie jak zwykłe wakacje. To jest coś wyrafinowanego. I powiem Wam szczerze, Ramon Monegal to jest marka, która naprawdę robi fenomenalne zapachy, które Was jak oczarują, to będą Was zaskakiwać za każdym razem, kiedy zaaplikujecie na swoją skórę. Niesamowite. No i teraz piżmo. Teraz piżmo. Swój zapach Narciso Rodrigueza, ten najnowszy Pure Blanc, Mask Pure Blanc, zużyłam, tak naprawdę Wy żeście wykupili cały. Ja użyłam 3 razy na sobie, więc cóż to było. Chociaż biorąc pod uwagę, ile ja potrafię zaaplikować na siebie zapachu, to 3 razy użycie to jest dosyć sporo. Przyczyniłam się do zużycia flakonu. W każdym razie Initio Mask Therapy to jest druga flaszka, tylko teraz 90 ml, a nie 50. I to jest zapach, no, który idealnie po prostu wpasowuje się w to, czego ja potrzebuję. To jest w ogóle moja potrzeba w butelce. Jeżeli bardzo chcę pachnieć tak dla siebie, naprawdę, nie myśląc kompletnie o otoczeniu, chociaż otoczenie uwielbia ten zapach, powiem Wam szczerze, ale ja go nie ubieram ze względu na otoczenie. Ten zapach zawsze ubieram dla siebie. Zawsze każdy piżmowy zapach ubieram dla siebie, a ten już wyjątkowo, bo on naprawdę daje mi niezwykły komfort. Niezwykły komfort. Piękna woń. A skoro mówiłam, że musi być przerywnik, to właśnie teraz na ten przerywnik nadszedł czas, bo zbliżamy się do końca tego zestawienia. Molina Queer. To jest obecnie najlepsza, chociaż ja kocham nadal Ganymede, ubóstwiam wręcz ten zapach, ale to jest skóra bardzo dla mnie ziołowa i to jest moje obecne odkrycie, a jak coś jest nowe i coś jest odkryciem,
to bardzo często łatwo nam taką obsesję na dany zapach złapać. I ja właśnie taką obsesję na punkcie tego zapachu mam. Jak widzicie też zużycie jest. Oczywiście też za Waszą sprawą, bo chętnie bardzo go kupujecie próbki, ale ja też się do tego w jakiś sposób przyczyniłam. To jest po prostu zapach, z którym kliknęło od początku, klika cały czas. On jest idealny też na tę porę, ale myślę, że na każdą porę on będzie idealny. To jest coś, co mnie, co daje mi satysfakcję. To jest skóra, która po prostu obecnie najbardziej chyba wpisuje się w to, czego ja potrzebuję, bo też zauważyłam, że takie różne ziołowe aspekty zapachów przyciągają mnie bardziej niż odpychają. Ja po prostu lubię taką ziołowość wyczuwać. Ona dodaje czegoś, jakby przyłamuje zapach, robi go bardziej ciekawym i tu właśnie taki zabieg ma miejsce. No i ostatni zapach to jest bez dwóch zdań, po prostu Maison Crivelli Musk Nurasana, cudo w butelce. On ma tę swoją bazę charakterystyczną według mnie dla w ogóle marki Maison Crivelli, ale mimo wszystko dla mnie to jest przede wszystkim piżmowy zapach, wyjątkowy. To jest najgęściejszy zapach piżmowy ze wszystkich piżmowych zapachów, jakie mam, zdecydowanie. On jest bardziej konkretny, jest mocniej projektujący, jest bardziej wyrazisty, jest też trochę kanciasty, troszkę mocniej może słodki, ale nie lukrowy czy cukierkowy, tylko zawiesisty po prostu bardziej. A taki aspekt tego zapachu też bardzo się wpisuje w takie dni, kiedy ja potrzebuję czegoś konkretnego, mocnego, zaznaczającego obecność. No on po prostu jest dla mnie cudem w butelce, no i też tego cudu to tutaj jest coraz mniej. Takie jest właśnie moje zestawienie obsesji w ostatnim czasie. Przekrój, jak widzicie, i cenowy, i w ogóle, jeżeli chodzi o profile zapachowe, różny. Najwięcej jest zapachów piżmowych, no bo nie da się ukryć i myślę, że Wy też to zauważyliście, że fanką piżma stałam się ogromną. Są to dla mnie swojego rodzaju comfort scent. Ale te owocowe nadal są ze mną. Nadal uwielbiam też pewien rodzaj słodyczy. Nie lubię landrynkowości już, ale jednak pewien rodzaj słodyczy nadal jest w takiej fazie, kiedy ja po prostu potrzebuję użyć i chcę mieć w kolekcji. Patrzę na te zapachy i naprawdę w ostatnim czasie mogłabym używać tylko tego. Podzielcie się w komentarzach koniecznie tym, na punkcie czego Wy dostaliście obsesji, bo to będzie bardzo ciekawe. Podzielcie się koniecznie. Każdy z Was, kto obejrzał ten film, proszę, żeby napisał w komentarzu, na jaki zapach obecnie Wy macie obsesję, a ja postaram się zebrać to wszystko do kupy. I jeżeli jakiegoś zapachu nie znam, to może zdobyć próbkę, a jeżeli znam, to zebrać to do kupy i nagrać na ten temat film. Jak ja to widzę, co ja o tym myślę, będzie ciekawie. Także każdy z Was, bardzo proszę, zostawcie taki komentarz. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy. Buziaczki. Pa, pa!